Wyobraź sobie, że całe życie próbujesz się dopasować. Szukasz aprobaty i kształtujesz się według oczekiwań innych, mimo że nie są to twoje własne aspiracje. Pragniesz potwierdzenia, boisz się osądów i wierzysz, że twoja wartość zależy od tego, jak postrzegają cię inni. A co jeśli wszystko, czego cię nauczono o znaczeniu przejmowania się takimi rzeczami, w rzeczywistości cię ogranicza? Co jeśli prawdziwym kluczem do szczęścia, pewności siebie i sukcesu nie jest kontrola, lecz wyzwolenie? Michel de Montaigne, myśliciel znacznie wyprzedzający swoją epokę, dogłębnie zbadał ten paradoks. Jego filozofia służy jako przewodnik do osiągnięcia wewnętrznej wolności, samoakceptacji i sposobu życia bez noszenia niepotrzebnych ciężarów. Zakwestionował on fundamentalne koncepcje dotyczące tożsamości, sukcesu i presji narzucanych przez społeczeństwo. Rozumiejąc jego nauki, zauważysz, że w momencie, gdy przestajesz szukać zewnętrznej walidacji, twoje życie zaczyna układać się w sposób naturalny. Zastanów się nad tym, ile twoich frustracji i niepokojów wynika z próby sprostania standardom, które nawet nie są twoje. Ile razy powstrzymałeś się od działania ze strachu przed osądem? I ile energii marnujesz na martwienie się sprawami, które w szerszym kontekście życia mają niewielkie znaczenie? Filozofia Montaigne'a ujawnia prostą, ale transformującą prawdę. Im bardziej uwalniamy się od zewnętrznych nacisków, tym bardziej łączymy się z naszą prawdziwą istotą. Wierzył on, że nieprzewidywalność życia jest nieunikniona, że doskonałość jest jedynie iluzją i że zaakceptowanie siebie jest jedną z najwyższych form mądrości. Ale tutaj wielu się myli. Nieprzejmowanie się nie oznacza bycia niedbałym, leniwym czy pozbawionym motywacji. Nie oznacza to również oddalania się od życia lub ignorowania odpowiedzialności. Oznacza to raczej uwolnienie się od ciągłej potrzeby aprobaty, strachu przed odrzuceniem i wyczerpującego nawyku nadmiernego analizowania każdego działania. Chodzi o życie zgodnie z własnymi zasadami, bycie obecnym w teraźniejszości i zrozumienie, że nie musisz nikomu niczego udowadniać. Montaigne poświęcił dużą część swojego życia na refleksję nad ludzkim zachowaniem. Zauważył, że wielu ludzi staje się więźniami własnych umysłów, uwięzionymi w niekończących się cyklach zmartwień, niepewności i samokrytyki. Zastanawiał się, dlaczego pozwalamy, aby opinie innych wpływały na nasze decyzje. Dlaczego upieramy się przy szukaniu kontroli, gdy życie jest z natury niepewne? I dlaczego gonimy za definicją sukcesu, której sami nawet nie wybieramy? Ale przede wszystkim zadawał pytanie, co by się stało, gdybyśmy po prostu przestali przejmować się tymi rzeczami? Kiedy porzucasz potrzebę bycia doskonałym, zaczynasz akceptować swoje niedoskonałości. Kiedy przestajesz szukać zewnętrznej walidacji, zaczynasz żyć zgodnie z własnymi pragnieniami. Kiedy przestajesz próbować kontrolować wszystko, tworzysz przestrzeń, aby życie płynęło naturalnie. I oto paradoks. Im mniej martwisz się o udowadnianie czegokolwiek innym, tym silniejszy i pewniejszy siebie się stajesz. Pomyśl o najbardziej charyzmatycznych i autentycznych osobach, jakie kiedykolwiek poznałeś. Czy są to osoby, które żyją dla akceptacji innych, które uzasadniają każde działanie i starają się być lubiane przez wszystkich? Czy może są to osoby, które wydają się pewne siebie, niefrasobliwe wobec nieistotnych szczegółów i wierne sobie? Montaigne odkrył tę tajemnicę na długo przed tym, zanim potwierdziła ją współczesna psychologia. Ludzie są naturalnie przyciągani przez autentyczność. Kiedy przestajesz szukać aprobaty, kiedy uczysz się akceptować swoje wady i ufać sobie, stajesz się magnetyczny. Nie tylko w kontekście społecznym, ale we wszystkich obszarach życia. Moment, w którym uwalniasz się od strachu przed odrzuceniem lub porażką, jest także momentem, w którym zyskujesz coś jeszcze cenniejszego – wolność. Wolność, by podejmować ryzyko bez wahania. Wolność, by wyrażać siebie bez strachu przed osądem. Wolność, by istnieć bez ciągłego mierzenia się według standardów innych. I tutaj sprawy zaczynają robić się naprawdę interesujące. Kiedy pozbywasz się niepotrzebnych zmartwień, nie tylko znajdujesz spokój, ale zauważasz, że twoje życie zaczyna naturalnie się poprawiać. Twoje relacje stają się bardziej autentyczne. Możliwości pojawiają się w nieoczekiwany sposób. Decyzje stają się łatwiejsze, ponieważ są kierowane tym, czego naprawdę pragniesz, a nie tym, co myślisz, że powinieneś chcieć. To jest istota filozofii Montaigne'a.
Wierzył, że duża część ludzkiego cierpienia pochodzi z oporu wobec rzeczywistości, z nieustannej próby dopasowania życia do formy, która po prostu do niego nie pasuje. Ale kiedy przestajemy walczyć z tym naturalnym nurtem, wszystko zaczyna się układać w zaskakujący sposób. Zastanów się, ile razy wahałeś się wyrazić swoją opinię ze strachu przed reakcją innych? Ile razy odtwarzałeś rozmowę w myślach, martwiąc się, jak zostałeś odebrany? Ile z twojego życia było pod wpływem oczekiwań, które w głębi duszy nigdy nie były naprawdę twoje? Montaigne zachęca nas do przełamania tych samonarzuconych barier. Rzuca nam wyzwanie, byśmy zaakceptowali niepewność, objęli niedoskonałość i przestali pozwalać, by strach przejmował kontrolę nad naszymi decyzjami. I to dopiero początek. W miarę jak zagłębiamy się w jego filozofię, odkrywamy praktyczne sposoby zastosowania tego nastawienia w naszym codziennym życiu. Są to strategie, które pomagają przezwyciężyć blokady mentalne, podejmować decyzje z większą pewnością i doświadczać prawdziwej wolności, która pochodzi z oderwania. Filozofia Michela de Montaigne'a nie jest tylko abstrakcyjną koncepcją. Jest praktyczną drogą do transformacji sposobu, w jaki żyjemy i postrzegamy świat. Teraz wyobraź sobie, jak inne byłoby twoje życie, gdybyś naprawdę przyjął to nastawienie. Co by się zmieniło, gdybyś przestał za wszelką cenę szukać aprobaty, przestał martwić się każdym możliwym wynikiem i nie pozwalał już, by strach kontrolował twoje działania? Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się i zdajesz sobie sprawę, że duża część presji, która na tobie ciążyła, nigdy nie była prawdziwa. Że zasady, których przestrzegałeś, standardy, którym próbowałeś sprostać i obawy, które powstrzymywały cię przed przejściem naprzód, były iluzjami stworzonymi przez społeczeństwo, uwarunkowanie i twój własny umysł. Montaigne rozumiał, że ludzie są z natury niespokojni. Zawsze próbujemy przewidzieć przyszłość, rozwiązywać problemy, zanim się pojawią i walczyć z nieznanym. Ale co, jeśli prawdziwe szczęście nie polegałoby na znalezieniu wszystkich odpowiedzi, ale na zaakceptowaniu, że pewnych rzeczy po prostu nie można kontrolować? Jedno z najpotężniejszych nauk Montaigne'a tkwi właśnie w tej idei. Świat nigdy nie zrozumie cię całkowicie. I nie jest to problem. Pomyśl, ile czasu marnujemy, próbując się tłumaczyć, uzasadniając nasze wybory i udowadniając naszą wartość ludziom, którzy być może nigdy naprawdę nas nie zobaczą. Ile razy nie powiedzieliśmy tego, co naprawdę myślimy, aby uniknąć konfliktów. Ile razy tłumiliśmy nasze pragnienia, aby się dopasować. Spędzamy życie szukając zewnętrznej walidacji, gdy w rzeczywistości jedyną aprobatą, która naprawdę ma znaczenie, jest nasza własna. Montaigne zauważył, że duża część ludzkiego cierpienia pochodzi z przywiązywania zbyt dużej wagi do rzeczy, które w głębi duszy nie mają żadnej wartości. Zaobserwował, jak ludzie wyczerpują się drobnymi zmartwieniami, gromadzą urazy i żyją uwięzieni w lękach i niepewnościach, które tylko wysysają ich energię. Ale kiedy patrzymy na to wszystko z pewnego dystansu, zdajemy sobie sprawę, że większość tych zmartwień jest nieistotna w szerszym kontekście życia. Czy zauważyłeś, że często, gdy przestajesz obsesyjnie martwić się problemem, rozwiązanie pojawia się naturalnie? Albo że gdy przestajesz gonić za czyjąś uwagą, ta osoba zaczyna okazywać większe zainteresowanie? To nie jest zbieg okoliczności. Ten fenomen odzwierciedla głębszą prawdę. Kiedy uczysz się odpuszczać, życie zaczyna płynąć. Problem w tym, że wiele osób opiera się tej idei. Wierzą, że jeśli przestaną się tak bardzo przejmować, stracą motywację, że odpuszczenie oznacza poddanie się. Ale to błędna interpretacja. Nieprzejmowanie się nie jest tym samym co apatia. Nie oznacza to braku wysiłku ani obojętności. Oznacza po prostu kierowanie energii na to, co naprawdę ma znaczenie, zamiast marnować ją na bezużyteczne zmartwienia. Montaigne zachęcał nas do akceptowania naszych niedoskonałości, nie tylko własnych, ale także otaczającego nas świata. Rozumiał, że dążenie do absolutnej kontroli jest niekończącą się i wyczerpującą bitwą. Życie jest niepewne i bez względu na to, jak bardzo staramy się planować, przewidywać lub manipulować wynikami, zawsze będą istnieć czynniki poza naszym zasięgiem. Więc dlaczego nie zaakceptować tej rzeczywistości? Dlaczego nie postrzegać błędów, porażek i niepewności jako naturalnych części istnienia? Teraz wyobraź sobie ulgę, która by nadeszła, gdybyś przestał próbować kontrolować każdy drobny szczegół swojego życia. Gdybyś przestał obsesyjnie analizować każdą decyzję, bać się porażki,
a zamiast tego zaczął postrzegać ją jako po prostu kolejny krok na drodze. Montaigne przypomina nam, że wszyscy wielcy myśliciele, przywódcy i artyści doświadczyli odrzucenia, porażek i niezrozumienia, ale nie pozwolili, aby te trudności ich definiowały. Szli naprzód, obojętni na opinię tłumu, ponieważ zrozumieli, że prawdziwy sukces nie pochodzi z zewnętrznej walidacji, ale z autentyczności. I tutaj jest najciekawszy szczegół. Kiedy przyjmujesz to nastawienie, dzieje się coś ciekawego. Ludzie zaczynają to zauważać. Stajesz się bardziej pewny siebie, bardziej magnetyczny i zaczynasz mieć większą kontrolę nad własnym życiem. Ale nie dzieje się tak, ponieważ coś wymuszasz, ale dlatego, że przestajesz marnować energię na zmartwienia, które nie dodają wartości. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie zdają się osiągać sukces z łatwością, podczas gdy inni walczą niestrudzenie bez osiągania wyników? Często różnica nie tkwi w talencie, inteligencji czy nawet wysiłku, ale w nastawieniu. Ci, którzy prosperują, rozumieją, że pozbycie się niepotrzebnych zmartwień pozwala im skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Mądrość Montaigne'a uczy nas, że im więcej odpuszczamy, tym więcej otrzymujemy. Kiedy przestajemy bać się porażki, podejmujemy więcej ryzyka. Kiedy przestajemy szukać aprobaty, stajemy się bardziej autentyczni. Kiedy rezygnujemy z absolutnej kontroli, tworzymy przestrzeń dla nieoczekiwanych możliwości. Dlatego filozofia nieprzejmowania się, gdy jest stosowana poprawnie, nie jest oznaką rezygnacji, ale formą wolności. Chodzi o świadome wybieranie, gdzie ulokować swoją energię, skupiając się tylko na tym, co przynosi znaczenie i odmawiając przywiązania do rozpraszaczy, które nic nie wnoszą do twojego życia. Teraz pomyśl o swojej własnej podróży. Ile twojego stresu pochodzi z zamartwiania się opinią innych? Ile razy zrezygnowałeś z podążania za prawdziwym pragnieniem ze strachu przed osądem? Jak często przeżywasz na nowo błędy z przeszłości, jakby karanie się mentalnie mogło w jakiś sposób je zmienić? Podejście Montaigne'a uwalnia nas od tych niewidzialnych kajdan. Przypomina nam, że przeszłość już minęła. Przyszłość jest niepewna, a jedyną rzeczą, którą naprawdę posiadamy, jest teraźniejszość. I kiedy naprawdę przyswoisz tę prawdę, wszystko zaczyna się zmieniać. Ale jest coś jeszcze bardziej zaskakującego do odkrycia. Oderwanie, zamiast nas izolować, zbliża nas do innych w bardziej autentyczny sposób. Istnieje ciekawy paradoks w życiu. Im mniej czegoś potrzebujesz, tym łatwiej to do ciebie przychodzi. Kiedy przestajesz szukać aprobaty, ludzie zaczynają cię bardziej szanować. Kiedy przestajesz bać się porażki, zaczynają pojawiać się nowe możliwości. A kiedy porzucasz potrzebę kontrolowania wszystkiego, życie zaczyna płynąć w nieoczekiwany sposób. To jedna z najgłębszych lekcji filozofii Montaigne'a. Oderwanie nie jest formą ucieczki, ale drogą do bardziej znaczącego połączenia ze światem. Kiedy przestajemy próbować wymuszać wyniki, tworzymy przestrzeń, aby rzeczy działy się naturalnie. A robiąc to, doświadczamy czegoś niezwykłego, głębokiego poczucia spokoju, mocy i harmonii. Ale jeśli oderwanie jest tak potężne, dlaczego tak wielu ludzi ma trudności z jego przyjęciem? Odpowiedź jest prosta. Zostaliśmy uwarunkowani, by wierzyć, że kontrola oznacza bezpieczeństwo. Dorastaliśmy słysząc, że jeśli tylko wystarczająco się postaramy, zaplanujemy każdy szczegół i będziemy się nieustannie martwić, będziemy mogli kształtować świat według naszej woli. Jednak Montaigne przypomina nam, że to przekonanie jest iluzją. Żadna ilość kontroli nie może wyeliminować niepewności. Żadne przygotowanie nie może zapobiec nieoczekiwanemu. I żadne zmartwienie nie może zmienić rzeczywistości. Zamiast opierać się życiu, zaprasza nas do zaakceptowania go takim, jakie jest, z całą jego nieprzewidywalnością, niedoskonałością i chaosem. Teraz pomyśl o swoich relacjach. Ile konfliktów wynika z niespełnionych oczekiwań? Ile cierpienia jest spowodowane próbą sprawienia, by inni działali w określony sposób? Ile razy próbowaliśmy kontrolować opinie, postawy i emocje ludzi wokół nas, tylko po to, by skończyć sfrustrowani? Montaigne rozumiał, że prawdziwe połączenie nie pochodzi z kontroli, ale z akceptacji. Im bardziej pozwalasz innym być tym, kim naprawdę są, bez próby kształtowania ich według swojej woli, tym bardziej autentyczne stają się twoje relacje. Dlatego ci, którzy praktykują oderwanie, często są bardziej podziwiani i szanowani. Nie duszą innych wymaganiami czy oczekiwaniami. Nie potrzebują ciągłych potwierdzeń.
Po prostu istnieją w stanie spokojnej pewności, pozwalając ludziom wchodzić i wychodzić z ich życia w naturalny sposób. I ironicznie, to czyni ich bardziej atrakcyjnymi i cenionymi. Czy zauważyłeś, że ci, którzy najbardziej szukają uwagi, często otrzymują jej mniej, podczas gdy ci, którzy są w zgodzie ze sobą, naturalnie przyciągają innych? To jest siła oderwania. Montaigne wierzył, że sposób, w jaki odnosimy się do innych, bezpośrednio odzwierciedla sposób, w jaki odnosimy się do siebie. Jeśli ciągle szukamy walidacji, oznacza to, że jeszcze nie zaakceptowaliśmy siebie w pełni. Jeśli boimy się samotności, to dlatego, że jeszcze nie nauczyliśmy się cieszyć własnym towarzystwem. Jeśli czujemy potrzebę kontrolowania zachowań innych, być może jeszcze nie rozwinęliśmy własnej stabilności emocjonalnej. Ale w momencie, gdy zmieniamy fokus do wewnątrz, gdy przestajemy szukać kontroli, bać się samotności i mierzyć swoją wartość zewnętrznymi standardami, w końcu stajemy się naprawdę wolni. Teraz zastanów się, ile twojego emocjonalnego wyczerpania pochodzi ze sposobu, w jaki reagujesz na słowa i działania innych? Ile razy negatywny komentarz zepsuł ci dzień? Ile razy przywiązałeś się do urazów, gniewu lub rozczarowania, tylko by później zdać sobie sprawę, że nie przyniosło to żadnej korzyści? Montaigne uczy nas, że prawdziwy spokój pochodzi z wewnątrz, nie z aprobaty innych. A gdy zrozumiemy to, nasz sposób życia kompletnie się zmienia. Wyobraź sobie przejście przez życie bez popadania w rozpacz z powodu krytyki. Wyobraź sobie stawienie czoła nieznanemu bez strachu. Wyobraź sobie, że możesz kochać i doceniać ludzi bez potrzeby kontrolowania ich. To się dzieje, gdy przestajesz przejmować się tym, co nie ma znaczenia. I oto wielki wniosek. Odpuszczenie nie oznacza oddalania się od życia. Nie oznacza stawania się niewrażliwym czy obojętnym. Oznacza pełne zaangażowanie w świat, ale bez przywiązania, bez niepotrzebnych zmartwień i bez potrzeby kontrolowania wyników. Filozofia Montaigne'a dotyczy równowagi. Chodzi o głębokie przejmowanie się tym, co naprawdę ma znaczenie. Twoimi wartościami, twoim celem, twoim wewnętrznym spokojem i odpuszczanie wszystkiego, co tylko obciąża i wyczerpuje. Zadaj więc sobie pytanie, czego wciąż się trzymasz, co powinieneś już dawno odpuścić. Jakie oczekiwania, lęki lub przywiązania powstrzymują cię przed życiem z większą lekkością? I jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś po prostu zdecydował się odpuścić? Ponieważ w momencie, gdy przestajesz martwić się niewłaściwymi rzeczami, właściwe rzeczy znajdują drogę do ciebie. I to jest prawdziwa moc filozofii Montaigne'a.